poniedziałek, 3:40. Linia staje. Operator patrzy w ekran, inżynier jeszcze śpi, dyrektor dowie się za kilka godzin. I pojawiają się dwa pytania. Ile nas to kosztuje? I dlaczego znowu nas to zaskoczyło? I właśnie o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Zanim przejdziemy do takich tematów strategicznych na dalszej części, o konkurencyjności, o przyszłości branży, zaczniemy tak bardziej przyziemnie o hali produkcyjnej właśnie, utrzymaniu ruchu i o predictive maintenance. Ze mną jest dwoje gości. Jest Justyna Maciążek, Kalenowa Marsnacking oraz Kamil Ciepiela, Nutricia Danone. Oboje odpowiadają za transformację i digitalizację w swoich firmach. Dzień dobry, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A ja nazywam, Witamy wszystkich. Witamy wszystkich. Ja nazywam się Krzysztof Otta, reprezentuję Siemens. I dzień dobry po prostu. Dobra, i teraz tak zaczynając, żeby wprowadzić w temat, patrzmy sobie na ewolucję samego podejścia do utrzymania ruchu. Tak? Zaczynaliśmy, to była taka praca reaktywna, tak? Czyli coś się psuje, idziemy, naprawiamy. Tak? No wiadomo, daleko tutaj do jakiegoś mówienia o jakimś optymalnym podejściu. Tak? Ewolucja w działanie prewencyjne. Tak? Czyli robimy harmonogramy, sprawdzamy sobie, mierzymy różne wartości. Na podstawie tego coraz bardziej doszlifujemy ten nasz plan, ale często też robimy coś nadmiarowo. Wymieniamy rzeczy, które mogłyby jeszcze pracować, ale żeby mieć święty spokój, robimy to. I to też nie jest optymalne. Tak? Więc ewolucja w kolejny krok to jest działanie predykcyjne. Czyli na to wszystko, co już mamy w poprzednich punktach, nakładamy jeszcze analizę w locie tych danych live, żeby mieć prawdziwy status tych maszyn. Nie? No i chciałbym teraz tak urzucić tezę, że ten taki predictive maintenance, to podejście, to nie jest samo narzędzie, tylko to jest właśnie bardziej taka zmiana sposobu myślenia, zmiana sposobu podejścia. Tak? I teraz Kamil, tak wciągnąć ten temat. Co w tym wszystkim jest takie bardziej rewolucyjne? Czy sama technologia, czy właśnie decyzja tych ludzi tutaj? Zdecydowanie postawa i sposób pracy, czy to służb utrzymania ruchu, czy osób odpowiedzialnych za produkcję. Kiedyś to było skupione na checklistach, długich listach do sprawdzania różnych parametrów, wypełniania papierów. Teraz ludzie już nie oczekują pracy w ten sposób. Chcą pracować po prostu na informacji, żeby dostać sygnał, idź w to miejsce, sprawdź, i wtedy zareagować w odpowiednim momencie i odpowiednimi środkami. Druga sprawa jest taka, że coraz więcej obszarów jest takich, w których nie mamy operatorów. Są to obszary, gdzie jest automatyzacja, gdzie nikt przez zmianę, czy nawet kilka, nie słucha tych maszyn, mówiąc kolokwialnie, i do tego potrzebujemy nowoczesnych metod. Także tutaj ten sposób pracy jest zdecydowanie tą różnicą i tą nową jakością. Super, zdecydowanie tak. A Justyna, bo u Was wdrażamy jedno z takich rozwiązań, tak wdrażamy u Was na zakładzie Sensei i co realnie się zmieni po wprowadzeniu tego systemu? Znaczy tak, masz rację Krzysztof, my jakiś czas temu podjęliśmy biznesową decyzję, że właśnie chcemy iść tą technologię Sensei. Zdecydowaliśmy się, że rozpoczniemy jakby od naszych kluczowych komponentów, które mamy zainstalowane na obszarze procesora. Procesor to jest nic innego jak nasz smażalnik, czyli to jest miejsce, w którym my wypikamy naszego chipsa. I teraz zanim opowiem, co się zmieniło, to może opowiem, jak to do tej pory działało. Tak? Czyli my jako zakład produkcyjny działamy bardzo, bardzo linowo. Tak? Mamy wprowadzone autonomiczne utrzymanie ruchu, czyli nasi operatorzy w takich cyklicznych, poprzez takie cykliczne czynności typu przeglądy, znajdowanie defektów, inspekcje, smarowanie, oni tak naprawdę poprzez te czynności upewniają się, że utrzymujemy po prostu maszynę w kondycji bazowej. Druga sprawa to jest kwestia podejścia do utrzymania ruchu. My działamy na zasadzie utrzymania ruchu w oparciu o stan maszyny, tak? Czyli ta metodyka CBM-u, tak? Czyli ten Condition Based Maintenance, czyli jakaś już część naszych krytycznych komponentów jest opomiarowana i my na chwilę obecną w takim trybie
miesięcznym, dwumiesięcznym, zależy od obszaru, dostajemy po prostu informacje, które spływają do nas od zewnętrznych usługodawców i właśnie w oparciu o te raporty nasi inżynierowie i w oparciu również o swoje doświadczenie, tak, oni podejmują wtedy decyzje o ewentualnych interwencjach, które na tych częściach zamiennych się dzieją. To, co się zmieni w momencie instalowania Sensei'a, to tak naprawdę to podejście tego inżyniera, tak, do planowania tego potencjalnego przystoju, tak, i tej wymiany urządzenia. My na chwilę obecną jesteśmy na etapie instalowania, właściwie już zakończyliśmy instalowanie czujników na naszych wszystkich 5 procesorach. Teraz następuje ten moment integracji właśnie tych czujników z systemem Sensei i tak naprawdę te sygnały będą wpadały do systemu Sensei i on w oparciu o ten algorytm, który tam jest wbudowany, będzie tak naprawdę analizował te sygnały, ale co ważne, podawał rekomendacje do naszego inżyniera, tak? I to jest ta tak naprawdę ogromna zmiana, która spowoduje, że nasi inżynierowie będą podejmowali decyzje właśnie w oparciu o dane, nie w oparciu, realne dane w czasie rzeczywistym, tak? I to pozwoli nam oczywiście lepiej zaplanować nasze przestoje, pit-stopy, shutdowny, ale też remonty generalne, które wykonujemy na naszych procesorach. To, co wspominałem o zmianie sposobu pracy, to jest właśnie to, żeby przejść z analizowania wykresów, różnych trendów do tego, żeby dostawać konkretną informację. Rzeczywiście tutaj mamy anomalię, trzeba zareagować. To jest też właśnie Filtracja tego wszystkiego, tak, nie? Właśnie, zmiana sposobu pracy na, nie ukrywajmy, bardziej efektywny. Szybsze decyzje, nie? W tym wszystkim, konkretne działania. Okej, to tak jeszcze, żeby maksymalnie to uprościć sobie dla wszystkich, żeby tak zero-jedynkowo, nie? Mam takie pytanie, czy predictive maintenance sprawi, że maszyny przestaną się psuć? No nie, maszyny będą się psuły, tak, komponenty będą się zużywały. To, gdzie widzimy tą wartość dodaną w systemie Sensei, to jest ten element tej wcześniejszej diagnozy, tak? Czyli tego wcześniejszego wykrycia jakiegoś problemu, tak? I odpowiedniego zarządzania skutkiem właśnie, tak naprawdę tej awarii. Odbieramy tej awarii możliwość wpłynięcia na nasz biznes. Nie? Właśnie i to jest to Nawet cały jak wymienimy to coś, ten element wadliwy trochę wcześniej, ale zrobimy to w zaplanowany sposób, bez postoju produkcji, będziemy mieli czas na reakcję, nie wiem, negocjację cenową nowego komponentu. Tutaj wszędzie jest potencjalna oszczędność. W każdym z kroków jest oszczędność. Dokładnie, nie? tutaj chodzi właśnie też o zaplanowanie zasobów, tak, zaplanowanie części zamiennych, tak, i pewnie gdzieś tam w konsekwencji później ograniczenie też tego inwentory, który mamy na częściach Myślę, że tutaj zamiennych, część tego efektu jest jeszcze nieodkryta, jeżeli chodzi o potencjał właśnie predictive maintenance. Dużo rzeczy kupuje, nie? Takie rozwiązanie dodatkowo niż tak sobie na pierwszy rzut oka sobie można o tym pomyśleć, nie? Jak jesteśmy właśnie przyzwyczajeni do takiego preventive, do condition monitoringu, nie? Bo to jest sam condition monitoring tutaj nie wystarcza, nie? To jest baza, to jest coś, od czego wychodzimy, ale właśnie Ja myślę, analiza, że to są elementy też trochę komplementarne. To nie jest, że zastąpimy jedno to jest właśnie drugim. baza, bo musimy z tego wyjść. To musi Dokładnie. być współistnieć, że tak powiem, żeby właśnie wykorzystywać efektywności na różnych obszarach. Dokładnie, jak najbardziej. Okej. To teraz tak krótko o powodach, dla których warto się zdecydować, ale też o wyzwaniach, z którymi wiąże się taka decyzja. Więc może Justyna, główny powód. Słuchajcie, ja tutaj nie będę jakoś specjalnie oryginalna, tak? Powody były dwa. Raz to jest oczywiście ten aspekt finansowy. Nasze procesory, te części, te komponenty krytyczne, które mamy zainstalowane na naszych procesorach, to są bardzo drogie komponenty, tak? Więc każdorazowo, że tak powiem, awaria i wymiana tych części, no to wiąże ze sobą oczywiście jakiś konkretny wydatek dla firmy. A drugi powód to jest kwestia naszych remontów, tak? O których już wspomniałam, które jakby cyklicznie w takim 5-letnim okresie wykonujemy właśnie na naszych procesorach. I tutaj trzeba wiedzieć jedną rzecz, tak? Nasze procesory pracują w takich bardzo szybkich prędkościach i w takich dosyć wymagającym środowisku. Tam jest olej, tam są wysokie temperatury, więc to jakby ma przełożenie od razu na szybkość, tak? Zużywania się tych komponentów. I też, żeby wymienić te części, tak? My patrzymy na bardzo długi postój, właściwie od 2 do 3 tygodni. My działamy w trybie ciągłym pracy, tak? Czyli tak naprawdę od poniedziałku do niedzieli 3 zmiany
I żyjemy w takich, to jest akurat dobra rzecz, tak? Żyjemy w takich warunkach, gdzie rzeczywiście mamy bardzo duży popyt na nasz produkt. Więc to się przekłada po prostu automatycznie na to, że każda puszka, którą my produkujemy, ona właściwie od razu się sprzedaje. Jeżeli linia stoi, mamy postój 3-tygodniowy, no to wiadomo, nie produkuje i nie przynosimy tym samym jakby pieniędzy do biznesu, tak? Więc dlatego jakby z naszej perspektywy największą tą wartością dodaną to jest właśnie kwestia wychwycenia jakby po prostu tej anomalii, która akurat dzieje się na danym komponencie i odpowiedniej rekomendacji do tego inżyniera, żeby po prostu zarządzić tą częścią i potencjalnie wydłużyć jej żywotność, tak? Bo wtedy to się automatycznie przekłada na to, że redukujemy na przykład zakres naszych remontów, a to jednocześnie po prostu skraca nasze shutdowny, tak? I pozwala nam rzeczywiście dowieść produkt na rynek. Z naszej perspektywy podobnie. Też traktujemy to jako kolejny krok naszej transformacji. Tutaj te kwestie organizacyjne, zbudowanie zespołu, kompetencji, potem rzeczywiście takie podstawy jak posiadanie CMMS-a, czy tutaj narzędzi diagnostyki w utrzymaniu ruchu. Ten predictive jest naturalnym kolejnym krokiem, żeby też dział techniczny cały czas się rozwijał, optymalizował, więc to jest jedna z tych rzeczy kwestii transformacji cyfrowej. Druga rzecz rzeczywiście, że nasza produkcja jest produkcją, gdzie jakość ma fundamentalne znaczenie. Produkujemy dla dzieci, dla pacjentów i tutaj jakiekolwiek niestabilność w procesie, uszkodzenie maszyny to jest zagrożenie i wykrywanie tego jest kolejnym krokiem, żebyśmy tą jakość podnosili z każdym dniem, więc to jest też dla nas bardzo, bardzo ważne. Natomiast też nasz wolumen, prędkość, z jaką produkujemy, powoduje, że każdy postój to jest znaczący już udział w koszcie funkcjonowania fabryki i to też powoduje, że potrzebujemy coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań, żeby każdy z tych postojów być w stanie wyeliminować. I to są takie trzy podstawy decyzji o tym, żeby właśnie wejść w tego typu rozwiązanie. Ale fajnie, że mówisz o tej jakości, tak? Bo my jednak nie musimy pamiętać, że my produkujemy żywność, tak? Więc rzeczywiście jakikolwiek potencjalny wyciek, czy to po prostu od razu, że tak powiem, ma wpływ bezpośrednio na ten produkt, tak? I to jest holdowane. Każde urządzenie, które wpada w drgania, może mu się coś, że tak powiem, uszkodzić, odłupać. Oczywiście systemy jakościowe są na tyle szczelne, że to wychwycą, natomiast to jest zawsze już jakaś przeszkoda i czas, z którym musimy się zmierzyć. Ewentualnie jakiś odrzut większy, nieplanowany i tak dalej, nie? Również, tak. A co było jakąś taką przeszkodą przy wprowadzaniu tego? Co się może nie spodziewaliście, a wyszło przy wdrażaniu? Tutaj myślę, że na dwóch rzeczach trzeba się skupić, że ta platforma, część software'owa jest ważna, natomiast tutaj jest bardzo dużo hardware'u, jeżeli chodzi o podłączenie czujników, okablowanie, odpowiednie szafy, żeby to naprawdę działało i było niezawodne, żeby predictive maintenance się nie psuł, brzydko mówiąc. Natomiast tak, trzeba to zrobić i to jest taka rzecz, która te koszty rosną, jeżeli rozszerzamy zakres, musimy być tego świadomi, że to nie jest tylko koszt platformy. Ten total cost of ownership jest również powiązany z hardwarem i z czasem osób, które też będą to wdrażać, konfigurować, montować te czujniki. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę. To nie jest stricte cena licencyjna tego narzędzia. Więc to jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę, bo może potencjalnie bez takiej przedwstępnej analizy zaskoczyć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz taka, która może też zaskoczyć, to są też wymagania, jeżeli chodzi o komunikację IoT. Trzeba mieć przygotowaną trochę infrastrukturę, wiedzieć, w jaki sposób chcemy te sygnały przesyłać, żeby nie tworzyć tego w biegu, bo mamy wtedy dużo zmiennych, tu nowa platforma, tu nowe czujniki, tutaj nowy sposób komunikacji z systemami i zaczyna się ten projekt robić skomplikowany, a tego nie chcemy, więc tutaj to przygotowanie też od strony komunikacji IoT jest bardzo ważne, natomiast ja mam takie doświadczenie, że z reguły takie rozwiązania wdrażają organizacje dojrzałe, które rzeczywiście przygotowały się wcześniej na różnych innych polach i stwierdziły, że to jest nasz kolejny naturalny etap, wchodzimy w ten predictive maintenance, jesteśmy na to gotowi jako organizacja, bo jest to potrzebne. To trzeba wiele elementów mieć przygotowanych po prostu wcześniej. Zdecydowanie tak, bo to nie jest tak, że można od tego zacząć, nie? Właśnie, bo to zacząć trzeba od analizy, gdzie jesteśmy, zrobić roadmapę, bo jak nie mamy sieci przygotowanej, nie mamy urządzeń, to są ważniejsze rzeczy, tak? Ustrukturyzować dane i tak dalej.
coś, Znaczy, to musi być dojrzała digitalizacyjnie. Dokładnie, mi się wydaje, że te ten podstawy takie kroki, linowe no. muszą być i to jest ta dojrzałość zakładów produkcyjnych, o której wcześniej mówiliśmy, ponieważ ja na przykład nie widzę Sense'a jako narzędzia, które na przykład miałoby nam się zaopiekować nieplanowanymi przestojami, tak? Bo są właśnie te metodologia inne związana rzeczy. z autonomicznym utrzymaniem ruchu, czy tym condition-based maintenance i jakby ten PiS nam się pięknie zaopiekuje tymi nieplanowanymi, tak? Zatrzymaniami i jakby je zminimalizuje do takiego akceptowalnego poziomu, tak? Natomiast Sensei wchodzi jako krok następny, tak? Czyli jako właśnie ten moment, w którym przynajmniej z naszej perspektywy, tak? My widzimy to jako narzędzie, które nam pomoże zminimalizować ten planowany postój, tak? Czyli te remonty, o których tutaj wcześniej wspominaliśmy, tak? Kamil, bo wy w jednym zakładzie już macie to zainstalowane. Jesteście już po wdrożeniu, tak? Jako tako. Tak. I czy jakieś kluczowe efekty, tak jak widać teraz, żeby można było tak od myślników powiedzmy coś... Jak najbardziej. Tutaj pierwszy zakład w Holandii, w którym ten system został wdrożony, to już przeszło rok temu i widać, jeżeli chodzi o kluczowe przed i po, to po pierwsze jakby wplecenie się tego narzędzia naturalnie w sposób pracy utrzymania ruchu. To widać, że jest stanowisko, Sensei tam działa, są notyfikacje i rzeczywiście ten inżynier czy automatyk z tym narzędziem pracuje. To jest jedna taka zmiana widoczna. Druga taka rzecz to jest rzeczywiście były takie sytuacje, gdzie wcześniej zostały zaobserwowane jakieś anomalie na danym urządzeniu i była ta możliwość reakcji, zaplanowania tego remontu i zapobiegnięcie nieplanowanemu przestojowi. To też była jedna z krytycznych takich naszych go, no go, jeżeli chodzi o wdrożenie, czy to rzeczywiście robi robotę. Tak mówiąc i mając to potwierdzenie, mogliśmy się zdecydować w naszym kolejnym zakładzie w Opolu właśnie, żeby w tą platformę pójść. I też, co jest ważne w kontekście wdrożenia, ta analiza przedwdrożeniowa właśnie, gdzie będziemy to robić, gdzie są nasze kluczowe obszary, gdzie wystartujemy, gdzie jest ten potencjał, bo to też pokazuje takie sytuacje, gdzie mówimy o tej dojrzałości organizacji, że wybieramy sobie komponent A jako krytyczny, tam predictive jest niezbędny i tak dalej, a z tego komponentu cieknie olej, bo nie ma tego condition-based maintenance, nie jest to zaopiekowane we właściwy sposób. No i to już też jest taka refleksja, gdzie jeszcze nie mamy tej platformy, a już mamy benefit, bo zwróciliśmy uwagę na pewne rzeczy, więc tutaj ten etap przygotowania do tego też jest ważny i przynosi wartość. To jest właśnie bardzo fajny punkt, bo to jest przy wszystkich digitalizacyjnych tematach to wychodzi praktycznie. Nie? Jeżeli mamy zadanie się skupić, wybrać coś, zacząć analizować ten przepływ, zawsze się coś znajdzie. I to jest już w ogóle taka wartość dodana z tych samych projektów, wszystko wokół, co się dzieje przy tym sprzęcie i to z doświadczenia przy każdym projekcie to tak wychodzi. U was tak samo było pod tym kątem. Super, okej. Okej, no to teraz tak trochę podsumowując, łapiąc ten kawałek, no to sama predictive maintenance, tak, taka technologia, czy sam Sensei, no, nie jest to jakaś tam magia, to są zaawansowane algorytmy, tak, ale działają na czymś konkretnym, tak, na danych, które już mamy, które płyną z systemu, na kontekście potrzebnym jest, żeby zrozumieć te dane, gdy jak w jakimś miejscu maszyna jest ślepa, no to trzeba właśnie doinwestować w czujniki i tak dalej, żeby mieć ten pełniejszy obraz, szczególnie w miejscach, gdzie trudno dostępnych, tych, których najważniejszych dla nas i ten, tak? To wiadomo, że to tak wygląda i finalnie finalnie jest to, przepraszam, zgubiłem wątek. Więc znaczy nie bójmy się takiego podejścia, tak? To jest coś takiego, kolejny gdzieś tam system, który nam wspomaga, ale ma realne korzyści. Chciałbym taką szybką referencję tylko wrzucić, bo w Niemczech, w zakładzie mleczarskim, już na fazie pilotażu bardzo szybko została wykryta potencjalna awaria pompy. I ta firma miała zaplanowany przegląd tego miesiące do przodu, taki konkretny.
I to oni bardzo sceptycznie podeszli do tego zgłoszenia, ale no dobra, wprowadziliśmy system, idziemy. Okazało się, że ta pompa praktycznie była na wykończeniu. Byłby nieplanowany postój, było obliczone na straty, jakby to było podczas działania produkcji, straty były obliczone na ponad 100 000 euro w tym miejscu, nie? To takie wyszło z wyliczeń. No i właśnie tutaj chciałbym właśnie o tej wartości powiedzieć, bo system wskazał tą anomalię, ale ta prawdziwa wartość powstała dlatego, że ktoś zauważył i zaopiekował się tym, tak? Bo bez tego ta wartość z takiego systemu powstała w momencie właśnie podjęcia tej decyzji, dobra, robimy to na pierwszym postoju jakimś, idziemy tam i sprawdzamy to, nie? No bo zaufaliśmy temu systemowi. W tym jest ta wartość właśnie zawarta tych takich systemów. Ja tu jeszcze dodam odnośnie właśnie wartości i rozwijania tego narzędzia, że też potem ta analiza post factum, tej przyczyny i wprowadzenie tego do modelu, no też pomoże w przyszłości przy tej samej maszynie, czy przy innym podobnym przypadku na innej maszynie, że już ten model będzie douczony, będzie dawał bardziej trafne wskazówki, także im bardziej się zaangażujemy w to narzędzie, tym bardziej nam się ono odpłaci w przyszłości. To jest chyba ten PiS, który tak naprawdę jest najtrudniejszy, tak? Bo technologicznie jakby okej, przynajmniej no, tak jak z punktu widzenia naszego zakładu, my dosyć dużo inwestujemy, gdzieś tam cały czas mamy jakieś projekty, więc jakby z samą implementacją projektu jesteśmy w stanie, tutaj mamy bardzo duże doświadczenie, natomiast ten PiS właśnie taki ludzki, tak? Czyli tego, żeby później ludzki i też zintegrowania po prostu tego narzędzia z procesami istniejącymi, tak? Bo to chodzi właśnie o to, żeby to nie był następny ekran, który gdzieś tam podaje ten alarm do naszego inżyniera i on go musi interpretować, tylko żeby to faktycznie była rekomendacja. Natomiast ta rekomendacja będzie tym lepsza, im ten system po prostu będzie dostawał więcej informacji na temat tego, co faktycznie na przykład nasi inżynierowie czy nasi elektromechanicy zrobili na tym sprzęcie, tak? Więc ten PiS, żeby po prostu zaopiekować się tym, żeby inżynierowie i nasi pracownicy zaczęli korzystać z tego systemu w taki efektywny sposób, dając informacje, konkretne informacje odnośnie tego, co zostało zrobione, tak żeby on się mógł uczyć i następnym właśnie razem podawać takie bardziej konkretne... Cieszę się, że to mówisz, bo to jest właśnie niezbędne praktycznie do takiego, bo samo wrzucenie danych live, nawet kontekst z planowaną produkcją, tak, jakieś informacje z innych systemów, no to jest baza. Ale dopóki nie zaczniemy pracować z tym systemem właśnie, to nie będziemy mieli filtra, tak? Ten model się nie douczy, tak? Będzie zawsze zgłaszał to samo, więc dopóki właśnie nie zmienimy sposobu myślenia, nie nauczymy ludzi pracować z tym, to daleko nie zajdziemy. Nie? I to jest taki ważny punkt. Natomiast tutaj to jest też taka jakby już druga połówka, w sensie, że od strony fabryki i to, co musimy zrobić. Ja mam też takie marzenie łamane na oczekiwanie, że te maszyny, urządzenia, które będą do nas trafiać, będą tak zwane predictive maintenance compliant, czyli będą przygotowane do tego, albo już z tymi sensorami, albo rzeczywiście będzie taki model, który będziemy mogli dograć sobie, że mamy nową pompę, dogrywamy ją do Sensaja i to w ten sposób działa. Ja tak patrzę w dłuższym horyzoncie, ale tak bym chciał, żeby to pracowało, bo to rzeczywiście dokładamy wtedy kolejne elementy. Nasza platforma się uczy i wtedy to jest kolejny krok. A tutaj też fajnie, że o tym mówisz, bo my wtedy wychodzimy już, a przynajmniej w naszym takim organizacyjnym setupie, my wychodzimy wtedy już stricte spoza manufacturingu, wchodzimy w ten PiS inżynieryjny. To są osoby w naszej organizacji przynajmniej, które nam dostarczają na przykład nowe linie, tak? I fajnie by było, żeby to też było sprężone, tak? Żeby cokolwiek, co my tutaj już instalujemy jako standard, to żeby to później też przechodziło po prostu w tym samym kroku jakby, tak? Żeby tutaj presja na dostawców, jeżeli można to tak nazwać, jest cały czas. Z jednej strony najpierw były, że maszyny muszą być zgodne ze standardami, tam ATEX jakościowe i tak dalej. Potem oczekiwaliśmy dostępności sygnałów ze sterowania, żeby to można było łatwo zintegrować, czy z monitoringiem wydajności, czy z systemami pobierającymi dane o przebiegu produkcji. Teraz właśnie kolejny krok to będzie ta samo diagnostyka już tych maszyn, ale nie w postaci właśnie takich zamkniętych jakichś rozwiązań, że tam błąd na panelu maszyny, które widzi tylko operator, ale właśnie to oczujnikowanie i możliwość przesyłania
wysyłania tego do jakiegoś centralnego narzędzia. Więc to jest taka ewolucja, która sama się nie wydarzy, jeżeli klienci nie będą troszeczkę puszować dostawców. Siemens też jest dostawcą, więc Też puszuję. to nie mówię tego przypadkowo, ale rzeczywiście takie są potrzeby i oczekiwania przemysłu, żebyśmy coraz lepsze i bardziej komunikatywne te maszyny dostawali. Tak, to jest bardzo, bardzo słuszne uwagi. A Justyna, jakbyś tak właśnie podpowiedziała może innym klientom jakiś taki jeden czynnik główny, który sprawi, że to wdrożenie zda egzamin finalnie. Też wiesz co, ja powiem dwa. No to Dobra? Dwa. Krótko, postaram się, ile to mamy czasu. O, nie wiem, ile mamy czasu. Więc raz to jest ten element ludzki, tak? I Kamil o tym mówił, tak? I to jest kwestia bardzo, bardzo szeroka, bo to jest raz gotowość ludzi na zmianę, tak? Chęć tej współpracy po prostu z tym narzędziem, o której mówiliśmy. Druga kwestia to jest budowanie kompetencji wśród naszych ludzi, tak? My musimy mieć świadomość, że po prostu to jest jednak coś nowego, tak? I my musimy jednocześnie po prostu z implementacją tych technologii budować tą świadomość i te umiejętności. Natomiast jeżeli chodzi o ten ludzki faktor, to też jest kwestia takiej struktury, czyli czy my jako organizacja w ogóle jesteśmy na to gotowi, tak, strukturalnie. I tu nie mówię na przykład tylko i wyłącznie o dziale technicznym, tak, czy o dziale operacyjnym, który będzie na przykład z systemu Sensei korzystał, ale mówię też, nie wiem, o dziale kadrowym na przykład, szkoleniowym, tak, czy my mamy ludzi, czy my mamy trenerów, czy my mamy materiały, czy my mamy platformę, dzięki którym my po prostu będziemy tych ludzi upskillowali, tak, ponieważ to jest duża część naszej organizacji. I to jest jeden pis, ten ludzki, a drugi to jest właśnie ta dojrzałość, o której mówiliśmy, tak? Czyli musimy mieć fundamenty, te podstawowe fundamenty linowe, przynajmniej taka by była moja rekomendacja, bo tak jak mówię, to narzędzie wydaje mi się zbyt fancy, żeby, że tak powiem, używać go i też zbyt kosztowne, tak, żeby używać go do wprowadzenia, że tak powiem, ograniczenia tych nieplanowanych przystoi. To można zrobić w inny sposób i przede wszystkim później, jak już ten system, prawda, działa i funkcjonuje, no to ten pis zintegrowania tego z tymi procesami, tak? Czyli omawiania tego cyklicznie po prostu tak w ramach naszych porannych spotkań, tak? Nie wiem, używania tego w ramach po prostu, nie wiem, do naszych analiz, które przeprowadzamy, tak? To jest, wydaje mi się, absolutnie kluczowe. Ja bym tutaj dodał też dwa elementy. Pierwszy taki uzupełniający do tego, co powiedziała Justyna. Dla mnie takim czynnikiem sukcesu to będzie to, jak właśnie na takim porannym spotkaniu będzie powiedziane, coś się wydarzyło, dodajmy ten element do predictive maintenance. To będzie znaczyło, że jest akceptacja, że jest potrzeba. Pełne zrozumienie wszystkiego, nie? Co się za tym kryje. Że tak jak teraz mamy dodaj do CMMS-a zlecenie na przegląd prewencyjny, jak kolejny krok, musimy to uczujnikować, podłączmy do platformy, mamy taką możliwość, to jest ten krok taki przełomowy dla tego procesu. I druga rzecz jest taka, że zawsze lepiej być z przodu. Jeżeli chodzi o transformację cyfrową, to być tym liderem i próbować tych nowych rozwiązań, niż potem już korzystać, że tak powiem, w tej drugiej grupie, bo to wynika z prostego faktu, że jak będąc z przodu, widzimy, co jest przed nami. Jak jesteśmy z tyłu, to widzimy tych z przodu. Tak, to dokładnie. Więc tak podsumowując. Ale kolejny raz wychodzi, że tą barierą to nie jest wcale technologia tutaj, nie? W tym wszystkim, tylko właśnie ten sposób pracy z ludźmi, ta rutyna też ludzi, bo to jeszcze tak z mojego doświadczenia wiem, że ludzie jak coś mają wyćwiczone, mają coś zaplanowane, czują się w tym dobrze, to są bardzo oporni na takie zmiany, a to jest jednak duża zmiana w podejściu, bo to musi być zbudowane zaufanie, muszą naprawdę uwierzyć w to, że no bo tak wcielmy się w taką postać, tak, utrzymania ruchu, no to jest jego zadanie, tak, to ma działać, tak, to musi być w ruchu i no, wypracowane jakieś plany latami, jakieś jedno podejście i teraz trzeba zmienić, nie? I to jest cały Ale klub. to, czego zacząłeś, że 3:44, coś się złego dzieje, każdy technik mi powiedział, że tak, wolałbym mieć to zaplanowane na 9. Wszystko ręce na pokładzie i wtedy. Okej, a tak, może żeby nie było tak do końca różowo,
co nie zadziałało w trakcie wdrażania tego? Co jest już na jakaś pierwsza bariera? Dlaczego? Czy dałoby się tego uniknąć? Tutaj z doświadczenia właśnie z tego naszego pierwszego zakładu, to jest też to, że właśnie ta akceptacja zmiany. Że tutaj część osób jest zafascynowana technologią, chce z tym pracować, a część nie. To jest naturalne i teraz kwestia tego, jak my się tym zaopiekujemy, że nie potraktujemy tego jako kolejnego projektu technicznego, że wdrażamy nowe narzędzie i macie, pracujcie, tylko razem wypracowujemy to, jak chcemy z tym pracować, gdzie to będzie używane, kiedy, jaki będzie scenariusz, nie wiem, eskalacji czy sposób postępowania. To są takie, że tak powiem, bariery, które pomagają się utrzymać w tej zmianie tym zespołom i to jest taka najważniejsza też rola, żeby ten proces zmiany był zaopiekowany, bo bez tego każda technologia, czy predictive maintenance, czy digital twin, czy jakakolwiek inna, po prostu się nie powiedzie. U nas też, my zaczęliśmy w ogóle całą tą przygodę jakieś 5 lat temu i właśnie byliśmy ostatnio nawet poproszeni o kilka takich lessons learned, takich największych, które gdzieś tam wnieśliśmy z tych inicjatyw, tak? To jest to, co ty powiedziałeś, Kamil, tak? Czyli że absolutnie mi się wydaje, my nie możemy tego traktować jako projekt, który ma początek, środek i koniec, bo to się nie kończy, tak? To jest ten continuous improvement, czyli ten ciągły rozwój i właściwie to jest taka przygoda, która się nigdy nie kończy, tak? Z naszej strony na przykład bardzo dużym takim learningiem było to, że musimy być strukturalnie gotowi, tak? Czyli po prostu rzeczywiście musimy mieć zespół, który tym sprawnie zarządza i to jest na przykład mój zespół w tym momencie w Kutnie, który się upewnia, że nie tylko wdrażamy te inicjatywy czysto projektowo, tak? Ale że zaopiekujemy się właśnie tym pisem takim związanym z tym zarządzaniem zmianą, z tą gotowością ludzi, z przeszkoleniem ludzi, ale też później z zintegrowaniem tego w nasze istniejące już procesy. Bo to mi się wydaje kluczowe. To nie jest linia, którą się oddaje do użytku i później bawcie się. Tak? To jest coś, co musi zostać wpisane w funkcjonującą metodologię działającą na zakładzie, bo inaczej to się nie ma wartości dodanej. Tak? Inaczej to się nie będzie działo. Dokładnie tak. Ale tak ogólnie da się to zaplanować, czyli to nie są takie bariery nie do... Da się i To trzeba. nie jest prosto, ale da się. Tak, się da da. się. Tak. No dobra, to teraz znowu może w pozytywną stronę, bo to są wyzwania, ale to jest coś, co się każdy będzie mierzył na kimś, nie? Na jakimś etapie z tym. Ale tak właśnie, jakbyście mieli takim 2-3 zdaniami przekonać na przykład zarząd do takiego predictive maintenance Sensei, tak krótko podsumowując to, dał radę tak to... Czy 2-3, no przede wszystkim tak podsumowując te różne wypowiedzi, no pierwszy taki pozytywny, że drogi zarządzie, chcemy to zrobić, bo jesteśmy na to gotowi. Zrobiliśmy to i to. Teraz przyszedł czas, żeby rzeczywiście domknąć trochę ten obszar i wdrożyć coś, co jest zaawansowane, ale potencjalnie przynosi dużą wartość. Więc to jest pierwszy taki argument, którym rzeczywiście można, żeby pokazać też, że tego się nie robi na początku drogi, tylko trzeba do tego dojść i my jesteśmy, bądź różne organizacje na różnym stopniu potrzebują jeszcze coś zrobić, żeby do tego poziomu dojść. Więc to jest jedno. 2, że tutaj też no, my mamy tego pilota w jednej z fabryk, więc to już jest dla nas taki solidny fundament do tego, żeby móc się podeprzeć tym doświadczeniem i to wykorzystać, więc to też ta referencja do istniejących układów jest ważna, więc tutaj myślę, taka możliwość zobaczenia, że to gdzieś działa, jest takim argumentem bardzo silnym. No i trzecia jest, że nasza produkcja, nasz sposób pracy jest coraz bardziej zaawansowany. Maszyny, to wszystko, transformacja cyfrowa powoduje, że no naprawdę żyjemy w świecie XXI albo XXI wieku w niektórych obszarach, w niektórych mniej, ale zmierzam do tego, że bardziej zaawansowane parki maszynowe, linie produkcyjne wymagają bardziej zaawansowanych narzędzi też dookoła siebie, więc to jest też taki naturalny krok. Tak, my jesteśmy cały czas challenge'owani tak naprawdę, tak? Czy to przez rynek, czy to przez oczywiście tutaj naszą organizację, tak, żeby było szybciej, żeby było taniej, żeby było zdrowiej. Tak więc dla mnie wydaje mi się, że
to ta gotowość, o której mówiliście, tak? Czyli po prostu faktycznie zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy istniejącymi metodami, tak? I w tym momencie, jeżeli my mamy dowozić jeszcze po prostu więcej, to musimy po prostu, tak? To jest najprostszy sposób, żeby ochronić naszą produkcję, ale też, żeby zostać, chyba utrzymać tą konkurencyjność, tak? Ponieważ no, to się dzieje, tak? Ta zmiana się dzieje, jeżeli, i to nie jest kwestia tego, czy my w ogóle chcemy w to wejść. Pytanie, kiedy my powinniśmy w to, kiedy tak naprawdę, i to wczoraj pewnie, tak? Ponieważ im później my zaczniemy tą pracę, tym później wiąże się to z większymi problemami, większymi kosztami, tak? O czym mówiliśmy, że się z kamieniem, tak? Więc ta konkurencyjność i ochronienie po prostu tej produkcji, tak? Nie przekonaliście, nie? Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za te wypowiedzi. Także tak właśnie z tego wynika, że takie podejście ma sens, że daje nam to takie poczucie bezpieczeństwa nawet trochę, taką kontroli, co my zrobimy z tymi awariami, jakie sobie zaplanujemy, te prace. Naprawdę dziękuję bardzo. Da nam za rozmowę. wpływ. Super, Dziękuję. dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia.